albo gubię gumki, albo je rozciągam. Moje włosy są na tyle niesforne, że za każdym razem, kiedy zrobię jakieś ruchy, to z tej gumki wypadało. A trytkę mogę sobie, klik, bo to jest oczywiście ekologiczna trytka, więc ona... O, nie. O, ale to jest minus trytki. Czekaj, to trzeba teraz rozpiąć. Złapać czuprynę razy 3. Jeszcze nie mam aż takiej dużej praktyki z tym. Chociaż naprawa prosta jest zawsze ściśnięte, więc jest od razu minus i plus trytki. Ogarnięte. Ja tutaj razem z Bartkiem jako Dimension Hexa robimy tutaj całą strefę właśnie sowy, więc jakby tutaj wspomagam w sumie bardzo Bartka w tym jakby jego procesie projektowym, tak żeby wszystko wyszło w porządku i był efekt bardzo zaskakujący dla ludzi, którzy tutaj przyjadą się bawić na festiwal. Nie wiem, od czego zacząć. Prawdę mówiąc, miałem dopilnowywanie naszych bram, dopilnowanie alei z rurek, dopilnowanie kryształów, girland, puszczenie całego kablowania po scenie, dokończenie sowy, mechanizmu ruchu i kończyliśmy takie drobne ozdoby z mchu, z gałęzi, po prostu ostatnie detale. Jak mi minął dzień? Minął mi fantastycznie. Zaczął się trochę chłodno, ale potem z biegiem czasu się rozpogadzało, więc jakby energia coraz bardziej napływała i dużo rzeczy właśnie przychodziło, jako że tutaj już są ostatki kończenia sceny. Więc jakieś sprzątania, właśnie dokończenie land artów, zbieranie mchu, jakieś śmieci, żeby jak ludzie po prostu przyjdą się bawić tutaj, żeby mieli piękną przestrzeń, która jest czysta. Sowa idealnie wpasowała się w mojej głowie w klimat lasu. Za dzieciaka, jak chodziłem po lasach, a mam ich dość dużo blisko sobie, czasami dało radę usłyszeć dźwięki sowy i jak kiedyś Kasia zapytała mnie, jaka scena by się nadała na tą strefę, od razu przyszła mi sowa na myśl i od razu te ogromne, rozłożone skrzydła z ogromnymi ślepiami, które potem można tak idealnie zmapować. I tak, to było po prostu to. I dlatego tak kocham tą scenę. Po prostu wsadzam w nią całą swoją kreatywność, nowe rzeczy, które mogę dodać tutaj z LEDami, tam z elementami nowymi, coś dopalić, nowe techniki. Tak, dlatego sowę. Dogadywanie zaczęliśmy już w grudniu. Potem kolejne koncepcje odnośnie instalacji czy rozbudowy tej sceny trwały tam przez kilka tygodni. Wiadomo, że to nie jest bity czas, który dzień w dzień się siedzi, ale niektóre rzeczy trwają. Trzeba je po prostu przetworzyć, czasami z niektórymi się przespać. Więc tak naprawdę ilość roboczogodzin, którą już poświęciło kilkanaście osób na zrobienie tej strefy, jest po prostu monstrualna. Tego nigdy nie widać A to jest, nawet narzędzia, głupie śrubki, jakieś kabelki, przewidzieć to wszystko do przodu, żeby nie było, że przyjeżdżasz i nagle zabraknie ci, metr czegoś i to nie działa. Na przykład 3 dni temu o godzinie, 2 w nocy zepsuł mi się siłownik lewy, elektryczny, na który czekasz 3 tygodnie, no nie? Z rana go wziąłem, wybeszyłem go na stole i musiałem przelutować mu komutator, bo nie działał. I taki random, jakbym nie miał lutownicy, tych innych rzeczy przy sobie w busie, no to bym nie zrobił tego, co zamierzałem. Więc to jest big brain po prostu, no nie? Komutator jest elementem silnika elektrycznego, nawet nie wiem, tłumaczyć to? Tłumacz. Miedziany element na końcu silnika elektrycznego, do którego dotykają grafitowe szczotki, przez które przepływa prąd i wzbudzany jest wtedy prąd w miedzianym uzwojeniu generujący pole elektromagnetyczne w okładzinie
z nie metali, tylko magnesów, sorry, się bardzo śmieję. I to wprawia w ruch silnik elektryczny. Jakby przekazuje to prąd do elementu wirowego, czyli wirnika. Uważam, że na tej strefie aspekt wizualny jest tylko dodatkiem. Najbardziej liczą się ludzie, ich vibe, tak naprawdę co się na niej dzieje, jak ludzie dodatkowo reagują na tą piękną muzykę, na te piękne wizuale. To jest bardzo prosta odpowiedź. Uważam, że będzie przepięknie. Jestem tu, bo czuję się tu bezpiecznie, jest tutaj tak bardzo rodzinna i przyjazna atmosfera, że uwielbiam tutaj wracać co rok i naprawdę czuję się tutaj jak w domu. Poznałam też, tak jak właśnie Bartek, dużo przyjaciół. Są naprawdę oddani i naprawdę dużo wspaniałych chwil tutaj przeżyłam i uwielbiam tutaj wracać. 4 lata temu, kiedy zaczynałem swoją drogę dekoratorstwa, odkrywania siebie, odkrywania tego miejsca, poznałem tutaj najmilszych, najpiękniejszych ludzi, którzy są teraz moimi najlepszymi przyjaciółmi i z którymi teraz tak naprawdę buduję tą przestrzeń od wielu lat. Niektórzy nie mogą, niektórzy wiesz jak to bywa, no nie? Ale przede wszystkim to ludzie i no nie powiem, najpiękniejszy zachód słońca, no wschód słońca w Polsce, te majestatyczne góry. Wchodzisz o tej 5 rano na tamtą przestrzeń, gdzie teraz jest tam scena wybudowana. Kiedyś nie była, była tylko górka. I patrzysz w to słońce, jak jeszcze nie wypala twoich oczu i nagle one twoją twarz ogrzewa i jest tylko wow, no nie? Można by wymieniać naprawdę wiele rzeczy odnośnie ludzi, czy właśnie całej organizacji, tego co tutaj się dzieje, że zrzeszamy tych wszystkich, te wszystkie dusze, które coś chcą wsadzić w to miejsce, żeby wszyscy się doskonale bawili. Więc same dobre wspomnienia i na pewno jeszcze więcej ich będzie.